Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Indiach. Ja wczoraj miałem jechać pozwiedzać jeszcze jak przyjechałem do tej miejscowości, ale odpuściłem, bo te miejsca, które chciałem odwiedzić, to ogólnie te miejsca tutaj w tych miejscowościach, no to są zrobione tak, żeby podziwiać te wszystkie widoki do tej góry, ale ta widoczność tutaj przez ostatnie 3-4 dni jest słaba. Dzisiaj jest ciutkę lepiej niż wczoraj, ale zanim ja dojdę do tych miejsc, to też się może zmienić. Zrobiłem sobie jeszcze pranie tutaj skromne, bo spodnie, koszulka, jakieś gacie, skarpetki. Dobra, jestem tu na jakimś dachu, więc spadam powoli na miacho. Bardzo ładna pogoda dzisiaj w Peling. Ja w bluzie wyskoczyłem, no to już ściągnąłem, bo jest ciepło. Mamy dzisiaj 23-24 stopnie. Spodnie też wyprałem, więc dzisiaj też w spodenkach. Trochę dzisiaj pochodzę, więc myślę, że na spodnie to tutaj jest i tak za ciepło. Chcę się jeszcze ogolić. Tutaj jest taki salon fryzjerski, ale kolega mówi, że 45 minut, bo kolejka jest, więc no nie będę czekał tyle. Idę tam jeszcze wyżej, widziałem jakieś. Jakoś nie znalazłem żadnego goli brody po drodze, ale mam restaurację, w której zjem śniadanie. Jest już mój omlet z 4 jajek. Jestem po śniadaniu, idę na pierwszą atrakcję w tym miasteczku, a mianowicie chodzi o Skybridge. Ponoć to jest jeden z najwyżej położonych, czy największych w Indiach. Mam tam jakieś 3 km, więc pewnie zaraz wszystkiego się dowiemy. 3 km, myślę, że no koło godziny mi to zejdzie. A jestem w tej miejscowości, a tutaj, patrzcie, jest posterunek policji obok. Taki niewielki. 1-2 pokoje. Tutaj jest boisko i patrzcie, jakie flagi dookoła. Takie w stylu właśnie nepalskim, tybetańskim. Sporo tych flag można spotkać, nawet wokoło gdzieś jakichś hoteli. A ja mam jakąś taką trasę, chyba muszę, z tego co sprawdzałem na Maps.me, muszę pokonać wysokość 100 metrów nad poziom morza, muszę wejść wyżej. Jak widzicie, droga nie najgorsza, trochę cienia też jest, więc też jest fajnie. Dla samochodów gorzej, bo tutaj no niezłe dziury są, jak one jeżdżą, taki bruk trochę, ale jak się idzie, to jest spoko. Widzę, że tam na samą górę można jakąś kolejką wjechać, ale to nie jest to miejsce, gdzie ja idę. Tutaj nawet takie dziury, powiem wam, że jak to najpopularniejsza kładka w Indiach, no to ten dojazd dla samochodów, no to mają utrudniony. A jednak to jest to miejsce. Ja tam muszę wejść, to jest ta droga. Czyli na tą górę. No niezły wysiłek dzisiaj. Widzę też, że z tych widoków dzisiaj nic nie będzie, bo te chmury cały czas są dość wysoko tutaj. Gdzieś tam widać jakieś góreczki w tle, ale nie o to chodzi, bo tutaj fajny widok jest z góry, właśnie z tego mostu na Kanchanjungę, na 3. najwyższy szczyt świata. No to powiem wam, że niezła wspinaczka przede mną. Chyba że jakaś taksówka będzie jechała albo jakiś samochód, to złapie okazję. Niby niedaleko mi zostało. Pokazuje mi na mapie, że jeszcze 900 metrów. No i 35 minut pokazuje, że tyle mi zostało, ale pod tą górkę to się nie dziwię. Tam jeszcze jacyś lokalni idą. Widzę, że jedzie jakaś taksówka, zwącham sprawę. O, tutaj dużo zjeżdża. Zaraz zobaczę, czy jest pełna, czy nie. Nie, pusta. No i tyle z mojej taksówki. Taksówki wiadomo się nie zatrzymują. Pojechała dalej, dobra. Ja też idę dalej, poczekam na jakieś auto, jak będzie jechało prywatne. Może motorem się zatrzyma. No to jedziemy, zaoszczędzę tutaj z pół godziny. Powiem wam, że czym wyżej te górki coraz bardziej strome się robią. Tutaj widzę, że naprawiają trochę te drogi, bo jest lipa straszna. I jesteśmy. Kolega tutaj przyszedł, zatrzymał nas, mówi, gdzie mój kask na głowę. To tam trochę zrybkę dał temu kierowcy, ale mówi, że to moja ostatnia szansa. Wczoraj z nim gadałem na dole i tam przez to, że miałem tą czapkę, mówi przez to, że jesteś naszym gościem, to mówi, daję ci tą jedną szansę. Także widzicie, warto nosić takie czapeczki lokalne. Ja już jestem. Sporo widzę też tutaj ludzi wyjeżdża stąd. To takie popularne miejsce, jak tutaj jesteście. W sumie najpopularniejsza atrakcja w Peling, jak będziecie. No i zobaczcie jeszcze ten Buddha duży na środku. No i jestem już w tym miejscu, no i wyobraźcie sobie, że trzeba kupić bilet. No i jako turysta ja muszę zapłacić 100. To i tak nie jest dużo, ale to nie chodzi tutaj o cenę. 100 to jest 4,50. Miejscowi muszą zapłacić połowę z tego, czyli 50. I podoba mi się stwierdzenie kolegi z internetu Macieja, rasizm ekonomiczny, no bo to w sumie odpowiada, jakby w 100% pasuje do tego, no bo oni zdzierają z nas kasę. Też jestem tego zdania, że czegoś takiego nie powinno być, bo jak Hindus przyjeżdża do Polski, no to nie płaci więcej za jakieś wstępy. Czy Amerykanin przyjeżdża do Polski, też nie płaci za wstępy więcej. A więc wchodzę za tą 100. Widać, jak to w Indiach często jest coś zrobione, a później jakoś mało dbają o to i to zobaczcie, jest mega popularne miejsce tutaj w tym rejonie, a to wygląda no, jakby trochę już zniszczone. I warto wspomnieć, że ten most ma tylko 7 lat. Jak będziecie w tym rejonie i jesteście starsi i nie dacie rady wchodzić, w sumie nie trzeba wchodzić po schodach, tylko można właśnie czymś takim, to też za 100, czyli za 4,50 złotówkach możecie sobie wziąć, Marika, poprawiam się, możecie sobie wziąć wózek taki inwalidzki, który będą wam pchać. Na ten most nie można wchodzić w butach, wszyscy zostawiają, więc ja też w skarpetkach idę. Tu jest też napisane, nie wiem, czy kolega bilety sprawdza. Nie, chyba nie, po prostu jest sam napis. Jest to tak zrobione, żeby pokręcić sobie jeszcze tymi bębnami, na szczęście.
I atrakcją jest ten szklany most. Chodzi o to, że można tutaj popatrzeć sobie. I czy on jest długi? No dookoła idzie, tak. Myślałem, że on będzie większy, że taki zareklamowany był, że jest największy. Ale to nie jest jakaś też przepaść tutaj. To w Phnom Penh ten budynek, co byliśmy, tam ponad 300 metrów było i była też taka podłoga. No i całość było widać. No tutaj ja wiem, jest 20 metrów. No ale też robi wrażenie. Zobaczcie, lokalne shorty kręcą. Tak to wygląda, uciekamy i uciekamy do tyłu cały czas, żeby im nie przeszkodzić. Buddę jeszcze widać, no ale te widoki, patrzcie, jeszcze nie wiem z której strony Kanchanjunga, musiałbym się tutaj dopytać, no ale jak widzicie z tych widoków to nic dzisiaj. Podpytałem, czy mogę tutaj na tym placu i wkoło tego Buddy polatać dronem, no to pan mi powiedział, że nie można, że tutaj jest zakazane. Fajnie jest to zrobione, bo na całej długości są te bębny, można sobie kręcić. Jak się idzie w górę w Nepalu, no to też takie można spotkać. I jestem już na górze, widzę, że tu jest wejście. I tam ludzie są u góry. Powiem wam, że kolor bardzo ładny, taki brązowy. Czegoś takiego w Tajlandii nie widziałem. Trzeba zrobić 3 kółeczka, takie jakbyście wjeżdżali na jakiś parking dookoła i zaraz zobaczymy. O, lampy są, pewnie ładnie podświetlony ten Budda. I tak wygląda ten plac. Jak tak szedłem, trochę mi się z Watykanem skojarzyło z góry, ale oczywiście to nie to samo. No tak to wygląda, ładnie to z góry wygląda. Tylko jak wam wspomniałem, ani z jednej, ani z drugiej strony. No z tej to jeszcze mocniej. Nic nie widać. Tu są sami turyści, nie ma żadnych pracowników, więc nawet nie wiem kogo zapytać, z której strony jest Kanchanjunga. Tutaj mleko, no z tej strony trochę lepiej to wygląda, ale coś mi się wydaje, że dzisiaj nic nie będzie tutaj widać. Jestem już na zewnątrz i wyczytałem, że cała ta budowla ma 42 metry. Tu jest jeszcze taka większa. O, takie też już widywałem. Wtedy robicie tak. Są dwie takie duże przy wejściu ze świątyni, z lewej i z prawej strony, ale te zdobienia też mi się podobają, bardzo ładnie to wygląda. Jestem już na dole, tu widzicie te schody, jest ten Budda i przejdę się jeszcze raz tym mostem. No i powiem wam, taka atrakcja, no jak się czyta o tym, no to on jest zbudowany prawie na 2200 metrów nad poziomem morza, no to jak się czyta, no to mówi, kurczę, jadę tam to zobaczyć, ale jak się już tutaj jest, no to w każdej miejscowości moglibyście coś takiego zbudować, bo to po prostu jest na takich słupach zrobione, konstrukcja i widać tylko drogę pod spodem, także Sky, tutaj jest napisane, że idziecie w tych chmurach, ale jakby tych chmur nie widać. No taka naciągana trochę ta atrakcja jak dla mnie. Ten Budda bardzo ładny, podobało mi się, ta świątynia też ładna w środku. No i to co powiedziałem wam wcześniej, patrzcie, nie? Ta świątynia ma 7 lat, ja wiem, że ona tutaj jest wystawiona na różne tam czynniki atmosferyczne, ale o takie rzeczy i w takich miejscach też można dbać. No i jak wam wcześniej powiedziałem, ja już zauważyłem, że w Indiach oni jak coś postawią, no to później za bardzo pieniędzy w to nie pchają, żeby dbać o to. Zbieram się stąd powoli. Dobra, jeszcze tam ostatnie spojrzenie na to. Tak, zbieram się, bo u mnie jest tutaj już przed 12, a mam jeszcze zamiar zobaczyć co najmniej 2 rzeczy tutaj, a jak się uda, no to 3. Jeden kolega mi powiedział, że jak pójdę tą drogą, też ładny tutaj dekoracje budynku, to jakiś klasztor jest z XVI wieku, jeden z najstarszych w tym stanie Sikkim. Zresztą widać tutaj budynek taki jakby kuchnię widać, jakieś pokoje. Tutaj widzicie dla młodych mnichów pomieszczenia do spania. Nie ma łatwo, chłopaki muszą sobie sami pranie robić. Ale super miejscówka, zielono, tutaj są drzewa i ten klasztor jest tutaj niżej. O, idę zobaczyć, zresztą widzę te budynki już takie, widać, że one stare. Zobaczcie też tutaj te miejscowości małe widać. Jest tam jakaś droga asfaltowa, a reszta to takie dróżki ubite bardziej. No niestety tylko tą małą wioskę tutaj widać, te wioski obok, no tam dalej nic. Ale świetnie to wygląda, jak jakiś klasztor Shaolin. Takie rzeczy to ja w Nepalu widywałem coś podobnego, ale tutaj jakoś bardziej jestem tym zajarany niż w tym Nepalu. Patrzcie, jakie to stare te kamienie. Tutaj te dekoracje nad oknami, ładnie to wygląda. No w Nepalu można było sporo spotkać takich rzeczy, aczkolwiek też nie wszędzie. Na przykład Katmandu, stare miasto, jest tak zrobione, że to takie dekoracje, choć tam też jest sporo zawalone przez te trzęsienie ziemi, co było, bo jak już pojedziecie, o tych starych wam mówiłem, trochę słońce świeci, nie widać aż tak mocno, ale widać, że mają swoje lata. A nie wszystkie miasta, bo jak pojedziecie do takiego miasta, na przykład jak Pokhara, no to Pokhara jest jak w większości te miasteczka tutaj, bo one są zbudowane już bardziej pod turystów niż lokalne takie domki, więc tam tylko hotele. Podobnie to wygląda jak ten klasztor, w którym byłem niedaleko od Darjeeling. Też mają miejsca do siedzenia, pewnie tutaj odprawiają swoje, dobra, nie wiem, nazwę to mszę, niech będzie. I tam na środku też jest Budda. To są te flagi, o których wam mówiłem, one tutaj są kolorowe. Tamte były takie wyblakłe, ale jak właśnie są takie kolorowe, świeże, no to bardzo ładnie to wygląda. Patrzcie z tyłu, jak ładnie wygląda. To wygląda na pierwszy rzut oka jak jakaś stara studnia, ale pewnie studnią nie jest. Tam widzę jakiś bęben w środku. No trochę to zaniedbane, nie wiem co to jest. No nie widać więcej.
Tutaj jest ten klasztor i tam jest 3 starszych mnichów i stoi też ochrona. Jeden z bronią, drugi bez. No i zapytajmy ich, czy mogę tam wejść. Oni mówią, nie wiem, zapytaj tych mnichów. Tak jakby respektują tutaj ich te zasady. O tych starych kamieniach wam mówiłem, no to już mi przypomina te wioski, jak szliśmy do Annapurny. Też były takie stare, też takie kamienie i te chorągiewki. No bardzo ładnie wyglądają, bardzo mi się to podoba. Tak jak już wam wspomniałem, w Nepalu też można tego sporo spotkać. Tutaj poustawiane są jeszcze jakieś tablice z napisami tybetańskimi pewnie. No aż dużo tego nie widać, ale jak się tak przyjrzycie, to coś tam jest wyskrobane w tych kamieniach. Piękne miejsce, warto tutaj zajść, jak będziecie na tym Skywalk, czy tam Skybridge, no to przyjdźcie sobie tak, jak będziecie schodzić stamtąd, no to z prawej strony i dojdziecie do tego klasztoru. Tutaj jest ta kolejka, o której wam wspomniałem wcześniej, ale ona jeszcze nie działa. Okazało się, że tutaj tych 2 panów to są jacyś ludzie z rządu, no i sporo policji, też tutaj patrzcie, ten tutaj w takiej kamizelce broń, jakiś prywatny ochroniarz, o, tych 2. Policjant pojechał z przodu, jak to często bywa. Tutaj jadą ci VIP. Tutaj samochód policyjny z karabinami. Chłopaki zadowoleni. A tam też jakieś 2 czy 3 samochody z tyłu, też jakaś ochrona. I pojechali. Tego ostatniego zapytałem, czy mogę jechać z nimi, bo jechali tylko z przodu, 2 osoby jechały. No, więc mówi, że nie, sorry, że oni nie mogą. Jedzie taksówka za mną, ale tych to nawet nie łapie, bo oni... Chociaż... Czemu nie? O, zobaczcie, super, zatrzymali się. Nie taki taksówkarz straszny, jak go malują. Tutaj jest taka młoda ekipa z niedaleko Mumbaiu, także oni tutaj jechali tą taksówką, zatrzymali się, także pozdrawiamy. Powiem wam, że mam dzisiaj trochę szczęścia, a nawet dużo. Zjechałem z tymi ludźmi z miejsca, z którego startowałem i oni mnie się pytają, gdzie idziesz dalej? Ja mówię, że jadę na te ruiny, chcę zobaczyć tutaj jakieś są. Oni mówią, a my jedziemy do jakiegoś klasztoru. On mówi, kierowca mówi, no oni tutaj też jadą najpierw do klasztoru, później na te ruiny, więc... Dobrze, że z nimi tu przyjechałem, bo jak patrzyłem na mapę, no to mówię, o dobra, dam radę, ale górki tutaj są potężne, więc myślę, że tutaj z 1,5 godziny bym wchodził. A jestem teraz w najstarszym klasztorze w tym stanie, czyli w Sikkim. Zobaczcie, jakie piękne dekoracje tych domów. Idę teraz z drugiej strony i patrzcie na te wszystkie budynki, te okna. One malowanie mają, one są drewniane i wszystkie tutaj nad oknami to są tak wykończone w taki sposób. Pewnie wejście jest gdzieś z tamtej strony. Tutaj jest ten klasztor, okolice tego klasztoru, a tam są te ruiny. Też widzicie, no tutaj też jakaś górka jest, więc musiałbym zejść najpierw w dół, a później tam, no ktoś mi mówił, że na pieszo i tak się podrapał trochę po głowie, więc no mówię, no takie 2 atrakcje zrobicie na pieszo tylko. Jestem przed wejściem do tego klasztoru, widzę, że ludzie tam buty ściągają i wchodzą, więc ja też idę zobaczyć do środka. W środku nie można było nagrywać, więc tutaj nie mam żadnych filmów, ale to był najlepszy klasztor, jaki widziałem do tej pory. Zbudowano go w 1705 i powiem wam, że od razu na wejściu widać te freski, takie stare malowidła. On już jest też odremontowany. Niektóre konstrukcje drewniane, one są już wyciągnięte, zastąpione są jakimiś betonowymi. Dach też już jest stalowy zrobiony, także te drewniane konstrukcje już jej nie ma, ale pozostałości są i też na pierwszym piętrze jest zrobione muzeum i można wejść do muzeum i zobaczyć te wszystkie pozostałości z tego, tutaj z tych okolic z XVII-XVIII wieku, jakieś garki takie do gotowania ryżu, jakieś skrypty, takie rzeczy, które później oni odbijali na tych swoich kartkach w drewnie wykłute takimi drobnymi literkami. Lokalne stroje z tamtego czasu, także jest trochę tych rzeczy. Jak przyjedziecie tutaj do Peling, to na pewno nie omijajcie tego miejsca, bo ten klasztor jest lepszy niż w tym, co ja byłem. Tamten też był ładny, ale ten to jest taka topka. I w tym muzeum można też znaleźć flagę Sikkim, taką starą flagę. Ona jest po prostu no, tak 3:2 albo i nawet większa. I już wam wcześniej o tym mówiłem, że 50 lat temu dzisiaj Sikkim obchodzi 50-lecie dołączenia do Indii, ale kiedyś to był osobny kraj. I tak jak Chiny przejęły Tybet, tak samo Indie przejęły Sikkim. Może Tybet nie był tak spokojnie przejęty jak Sikkim. Sikkim podobno gdzieś tam dogadali się trochę król, politycy i po prostu dołączyli do Indii. Tutaj też jest jakaś brama i też patrzcie, tutaj jakiś stary budynek. Zaraz podejdę bliżej. Gdzieś z drugiej strony też ponoć jest społeczność i budynki są, którzy mieszkają tutaj od długo. Właśnie jak ten klasztor gdzieś tutaj powstawał, no to oni gdzieś tam ponoć cały czas mieszkają. Taka mała społeczność lokalna. A ja się przejdę tutaj po tej wiosce. Też widać, ten jest akurat taki nowoczesny, ale ten już tutaj, patrzcie, te wszystkie wykończenia, drewniane okna. Widać jaka cegła. Choć też pewnie nie jest aż z tamtych lat, co klasztor. O, tutaj jest taki drewniany. To są też jakieś tradycyjne. Wiadomo, że ten dach to już nie jest tradycyjny, ale też drewniane chaty, no to ponoć w tym rejonie, no to też tradycja. No i te chorągiewki tutaj, pięknie to wygląda, tylko te już są wyblakłe, albo one po prostu były białe, ale też widać, że są stare. No i tak jak wam wcześniej wspomniałem, oni tutaj coś mają ładną kulturę, ale z tym, no zobaczcie, wiecie, no z tym takim pilnowaniem tego, żeby to ładnie wyglądało cały czas, no to oni mają naprawdę jakieś, może nie problemy, ale może nie dbają, po prostu rzucają sobie gdzie chcą. Nawet w tej świątyni, jak byłem tam w tym klasztorze, no to też gdzieś tam
Trochę szafa jakaś tam postawiona, coś tam taki nieład. Tutaj jest ten klasztor, jest też parking, sporo taksówkarzy, bo ludzie tutaj taksówkami przyjeżdżają. No i tutaj są te budynki i właśnie ta mała społeczność, ta mała wioseczka, dobra, pójdę tędy, że one są jakby współgrają z tym klasztorem i że to właśnie są tam z tamtego okresu też budynki. No też ładne dekoracje. Wiadomo, że dach to już jest nowy, jakaś tam, znaczy nowy, że nie jest ten oryginalny. No i tutaj mają takie połączenie właśnie kamienia z drewnem. Oczywiście też okna drewniane, szkło. No nie, no ma to swój klimat. Tutaj tych domków jest 2, 4, 6, no nie wiem, z 8-10 domków. Nie wiem nawet kto tutaj mieszka, czy w ogóle ktoś mieszka. Nie, jakieś klapki są, więc może mnisi mieszkają w tych domach? Wygląda na to, że tutaj też jest jakiś mały klasztor albo jakaś mała świątynia, tylko jest tutaj zamknięte. Czy da się wejść? Jest napisane, żeby być cicho tylko, więc o proszę. Można wejść i do środka też będzie można pewnie wejść, ale ja się najpierw przejdę dookoła. O, i tutaj też można kręcić tymi młynkami. Tutaj zobaczcie na tą konstrukcję, oczywiście belki, ale kamień. Tutaj żadnej zaprawy nie ma. Patrzcie, tutaj wszystko jest tak układane, żeby równo było. Jak jest tutaj za nisko, no to podkładane takimi małymi. Chociaż gdzieniegdzie znajdzie się ta zaprawa. Tutaj widać z tej strony więcej. Tutaj też jakiś kamień z tybetańskimi napisami. Ok, sprawdzę, czy da się wejść tutaj do środka. Nie jest zaczepione, nie jest zawiązane. O! Też świątynia, też Budda. Tutaj znowu są takie duże do kręcenia, patrzcie. O, zrobimy pełny obrót. O tym wam mówiłem, tutaj świątynia, a tutaj jakiś składzik po prostu zrobiony obok, rzucone, takie nie wiem, jakieś worki, jakiś steropian, jakieś wiadra stoją. Okej, wychodzę. I tak jak wam powiedziałem, ja już zwiedziłem tutaj dookoła. Ci moi znajomi z no niedaleko Mumbaiu, no to też już końcówkę teraz tutaj robią i jedziemy jeszcze na ruiny. Teraz jesteśmy na najważniejszym, wcześniej mówiłem najważniejsze miejsce, ten most. Oni to lubią, ale to jest wybudowane niedawno. A to jest najważniejsze miejsce takie historyczne do przyjechania. Tutaj to są ruiny i oni często nazywają te ruiny drugim Machu Picchu. Bo to tutaj, gdzie teraz idę, są ruiny miasta, które było drugą stolicą Sikkim. One zostały zniszczone, zostały tylko te ruiny, które my pójdziemy teraz pozwiedzać, a tą stolicę przeniesiono do innego miasta. Ale jeszcze przed pójściem zwiedzać, tutaj jest taka kawiarnia, więc poszliśmy coś zjeść. Ja sobie zjadłem momosy z kurczakiem. A spacer do tych ruin zaczyna się przez park. Tutaj mamy na początek jakieś jezioro, a raczej to wyglądało na jakiś staw, a nie na jezioro. No i tutaj też jakieś ptaki ponoć będziemy mogli zobaczyć. Musiałem się wracać jeszcze do restauracji, bo zostawiłem tam swoje bilety na wejście, a jeszcze nie sprawdzali, dopiero później będą sprawdzać. No i tutaj też jest rasizm ekonomiczny. Miejscowi płacą 100, a ja musiałem zapłacić 200. W tym parku z ptakami, zobaczcie, są takie siatki porozwieszane, żeby one, no raczej nie, żeby mogły nie uciekać, no bo one i tak górą mogłyby uciec. No, ale fajnie to jest zrobione. Tutaj jest jakiś taki most. Zaraz zobaczę z góry, jak to wygląda. Może coś będzie można zobaczyć. Chyba że to jakieś mają w klatkach pochowane. O, już widzę jakąś tam klatkę, więc to raczej będzie w klatkach. O, proszę bardzo, jakie piękne papugi. Mają tutaj sporo miejsca. Tam już ktoś chciał łapać tą papugę. Taka klatka, ale wam powiem, klatka jak dla lwów, ale lepsza. Ale ty piękna jesteś. Tutaj przyleciała kolejna. O, słychać, tam się drą. Tutaj jest ich kilka. Bliżej podejdę. Zielona, żółta. To wygląda na samca bogania, tą mniejszą. Tam jeszcze jedna. Zobaczcie na te, jakie ładne, kolorowe, z długimi ogonami. Tutaj widać go z bliska. Ucieka gdzieś. Patrzcie, jaki ogon ma długi. No, wychyl się tutaj, ptaszku. Na samym dole tej dużej klatki trzymają też króliki. A to co, to strusie mają tutaj? No to wygląda. Ten park ptaków i te ruiny to są na jednym bilecie, więc albo chcecie tam iść do tego parku, albo nie. Możecie sobie zobaczyć, tutaj już jestem pod tablicą, więc ja idę już zobaczyć te ruiny. Tutaj jest ten park ptaków za tą siatką, a tutaj idzie się taką fajną, przyjemną dróżką. Te schody takie porobione, one trochę przypominają takie w Machu Picchu. Tutaj jest jakaś kolejna tablica, no i też tam wam o tym mówiłem, nie? Patrzcie, no to takie niezadbane to trochę. Tu naklejona jakaś druga. No o tym wam mówiłem, że oni tutaj nie dbają o takie rzeczy, a to jest takie, wiecie, no bardzo popularne archeologiczne miejsce. Tu jest jedna droga, no dobra, ale już się nie będę rozgadywał o tych Indiach, a ja idę tą, ta wygląda ładniej. To też wygląda, jakby tutaj była jakaś stara droga, która prowadziła właśnie do tej stolicy. Tam widzę, że są już jakieś mury, ale też jakaś siatka pozakładana. Z 10 minut od wejścia trzeba iść i tutaj jest znak, że jeszcze tylko 100 metrów i będę. To mi się też kojarzy z Nepalu, ustawianie takich kamieni przed pójściem w górę. No i też tutaj ludzie sporo tego ustawiają. Ja myślałem, że to będzie takie małe coś tam, a tu widzę, że konkretne miasto było. Zobaczcie, tu są te stare mury. Tutaj też jakaś stupa jest jeszcze w dobrym stanie, pozostawiona. Patrzcie, te mury idą aż do góry tam. No to te mury, no może to nie Machu Picchu, ale też wyglądają imponująco. Tutaj widzicie cały kompleks z dołu, no i powiem wam, że on jest dobrze zachowany.
Pierwszą stolicą Sikkim był Yukson. No jakieś 2-3 godziny drogi stąd, zależy od warunków. No już tam nie pojadę, bo nie mam czasu. I właśnie z Yukson przeniesiono stolicę do tego miejsca w 1670 roku i była drugą stolicą aż do 1814. Tutaj widać, że te mury się zawaliły. Nie wytrzymała konstrukcja i teraz nie wiem, czy to jest odbudowane, czy tak było po prostu robione, że to była ziemia i kamienie, patrzcie. Wszystko na przemian. Jestem już na górze i ponoć w tym miejscu król wyprawiał swoje modły. I tutaj patrzcie, jeszcze widać, no trochę to przypomina jak Machu Picchu. Te mury, te ściany, jak się tam schodzi trochę niżej, jak się dobrze przyjrzycie za tymi chorągiewkami, podejrzewam, że to ten kamień to jest stary, jeszcze z tamtych lat. I tutaj widzicie jakieś rzeźbienia, też jakiś Budda. Jeszcze trochę pomarudzę o tym, że jak coś w Indiach jest, no to później o to nie dbają. Nie to, żeby marudzić, tylko chcę Wam przedstawić właśnie sytuację, jak Hindusi podchodzą do tego. I tutaj też jest jakiś napis, trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby go przeczytać. Pięknie to wygląda, ja to lubię takie rzeczy. Są tu jakieś podobieństwa Machu Picchu, a nawet większe widzę podobieństwa do innych ruin, które odwiedzaliśmy w Peru. Tutaj też jakieś 3 stupy, tak mi się wydaje, że one tak się nazywają. Dobrze zachowane, tylko nie wiem, czy one są odrestaurowane, tak trochę to wygląda, ale to nieważne, Machu Picchu też jest odrestaurowane. No i tu widzicie taką górkę, no to jest problem właśnie z tą pogodą teraz od tych kilku dni. Ja tutaj powinienem widzieć z każdego tego miejsca, które odwiedziłem, wysokie góry, czyli tą Kanchenjungę, no ale niestety, no. Tutaj są te ruiny, a pokazywałem Wam z góry, tam z klasztoru, te ruiny, a teraz widzicie klasztor. Podobne przejścia jak tam, tutaj pewnie jakiś inny pokój albo ten sam budynek może, tylko inne pomieszczenie. Tutaj coś pewnie było, te schody poukładane. No dachów to tutaj nie zobaczymy. Tutaj widzę jakieś kolejne pomieszczenie, ale też nic więcej nie ma oprócz kamieni. Tu jest jeszcze jakaś półka. No nie, nic więcej. Tutaj widzę jeszcze obok jest jakieś jeszcze jedno. Zaraz wejdziemy do środka. Dajcie mi chwilę. No te większe jest. Aha, tu w ogóle jakiś taki kompleks, że można iść po schodach jeszcze wyżej. No i patrzcie, jak oni gdzieś ich tutaj najechali z tej strony, no nie wiem, tak podejrzewam tylko, no to mogli się z góry bronić, więc tak sobie wyobraźcie teraz tych najeźdźców i oni tutaj powoli wchodzili do tych budynków. Pewnie większość z nas zna te całe przepychanki, może nie całe, przesadziłem, ale te przepychanki między krajami w Europie i nie mówię tutaj o tych czasach współczesnych, tylko powiedzmy tak 300, 400, 500 lat do tyłu i tutaj też nie było inaczej. Tą stolicę zniszczyli Górkowie, czyli no powiem Wam, że jak zacząłem czytać o nich, no to wszyscy o nich mówią, że byli bardzo waleczni i bezwzględni. I oni najechali tą stolicę, no już Wam powiedziałem, że tą stolicę przejęli, no ale Górkowie tak zasłynęli w tych swoich walkach, oni mają taki charakterystyczny miecz wygięty, taki nóż powiedzmy nawet, i to był ich symbol, do tej pory jest ich symbolem. I oni jak najeżdżali w tamtych latach, no to właśnie z tymi nożami. No i tak zasłynęli, że do dzisiaj walczą po stronie indyjskiej, po stronie nepalskiej i nawet wyobraźcie sobie, że walczą po stronie Wielkiej Brytanii. No i też pytałem dzisiaj Hindusów, dlaczego oni tą przejęli stolicę, raczej dlaczego te państwo przejęli Sikkim. No oni mówią cały czas, bo Chiny, jak gdybyśmy my nie przejęli, to Chiny by przejęły. Oni się bali, że Chiny się zbliżą do ich granicy, bo jakby przejęli Sikkim, no to by graniczyli już z Indiami. Więc Indie ich wyprzedzili, więc Indie zaczęły graniczyć z Chinami. Wiecie, takie przepychanki są trochę moim zdaniem. Tutaj są jeszcze jakieś drewniane belki. Tak się zastanawiam, czy to może być, że jeszcze z tamtej epoki. Jeszcze ostatnie spojrzenie na te ruiny i powiem Wam tak podsumowując, że jak lubicie takie rzeczy, a nawet jak nie lubicie, to warto tutaj przyjechać, nawet sobie poczytać trochę o tej historii tego miejsca. Jesteśmy już po zwiedzaniu tych ruin, jedziemy, ja już teraz do miasta jadę, jeszcze nie wiem jakie oni mają plany. Okazało się, że oni już nie wracają do Peling, a ja już też w sumie wracam do Peling, ale oni już są spakowani, bo oni jadą teraz 6 godzin czy 7 godzin na lotnisko od razu. Tak sobie wzięli tego taksówkarza, żeby ich tutaj dzisiaj powoził, jeszcze zawiózł ich na lotnisko, bo tutaj najbliższe takie lotnisko, no to jest jakieś 6-7 godzin, żeby polecieć, więc oni jutro rano mają lot, jadą w drugą stronę, więc ja idę w drugą stronę, więc wracam na pieszo, mam jakieś 3 km. Po drodze też mijam lokalne domy, widać, że dom jest jeden zbudowany, ten po lewej, a tutaj jest taka dobudówka zrobiona. O, pan nawet zaprasza, mogę iść zobaczyć, teraz podejdę bliżej, o, ładny teren. A, pan tutaj ma jakąś strzelnicę, coś tam. Aha, pan tu coś prowadzi takiego. I krowę też pan ma. Jakaś taka młoda. Dom skromny, ale teren jaki piękny, zielony. Pan nie ma problemu, żebym się przeszedł tym terenem. Tutaj widzę jakieś krowy jeszcze na trasie. Tyle zielonego, a ta wygląda na jakąś wychudzoną. Tam znowu też jest jakaś mała. Tutaj kolejna rodzina sobie mieszka. O, dzieciak biega z łukiem, tylko nie strzelaj w moją stronę, chłopie. O, przecież. Nie. Jeszcze mnie trafi. Dobry zawodnik z niego.
Ganiaj go tam, tata. O, udało mu się. Dobra, teraz podejdę, póki nie strzela. Patrzcie, jak skromnie też mieszkają tutaj ludzie. Namaste! Patrzcie, pokażę wam, jak skromnie mieszkają. Tutaj jakiś kurnik. Czy da psa? Może jakieś kury trzymają? Nie ma nic. Tu jest dom. Zobaczcie, obite tylko. A, i tutaj jest kibelek. Wychodek oczywiście ten w indyjskim stylu. Tutaj zaczyna się kolejna posiadłość. Też wygląda to na wychodek. Tutaj jakiś dom. Namaste! Pan tutaj widać zadowolony. Tutaj jest jego domek. Też widać taki, no nie jest to konstrukcja jakaś taka trwała. Widać, że to nie wiem nawet z jakiego materiału jest zrobione, ale to jakaś trzcina. Tutaj jeszcze wam pokażę, jakie ogródki mają porobione. Oni właśnie często je takim płotkiem obstawiają. Pewnie, żeby jakaś tu zwierzyna nie wchodziła. Co my tu mamy? Tu jakieś drzewka. Tam jakaś kapucha rośnie. Tutaj rośnie por albo czosnek. To mi wygląda na por chyba. Chociaż tutaj pora nie widziałem, żeby używali. Zobaczcie, żeby im nie padało, pewnie nie mają pieniędzy, żeby to wyremontować, no to kupili sobie taką plandekę. No i pewnie działa. Jaka piękna i duża stupa po drodze. Może uda mi się tutaj dziś wskoczyć, wedrzeć. No może nie być łatwo. No dobra, zaraz spróbuję. A co nie? Już jestem. Patrzcie. Piękna, nic więcej tutaj nie ma. Tam są jeszcze jakieś pozostałości. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. No nie chcę tutaj szukać jakichś dużych podobieństw, ale te niektóre miejsca wyglądają właśnie jak jakieś ruiny no nie tylko Peru, ale właśnie tych Majów. Też coś pewnie tutaj było, stary kamień, pewnie coś znaczyło. Albo to była podobna stupa do tej, co tutaj jest. I tak się kończy to skakanie, właśnie się wywróciłem. Na mojej trasie jakiś kolejny staw. Tam widzę, że jakaś tama nawet zrobiona. Tutaj też jest jakiś stary dom, a bardziej to mi wygląda na jakąś fabrykę wcześniej, bo takich domów nie budowano raczej. Bardziej mi się kojarzy z fabryką herbaty. Oczywiście to za małe jest, ale no pewnie teraz tutaj ludzie mieszkają. Jak obstawiacie, ile mają lat chłopaki? 8, 10? Pracują już tutaj na budowie. Coś tutaj się dzieje, no jakiś nowy dom stawiają. U mnie prawie godzina 16 i powiem wam, że cieszę się, że złapałem tych ludzi, bo skrócili mój czas. Myślę, że to by mi jeszcze zajęło 2 godziny, bo właśnie te 3 miejsca chciałem zobaczyć, które zobaczyłem z nimi. No i przez to, że mogłem tutaj podjechać tym samochodem, no to mówię tak, ze 2 godziny zaoszczędziłem. Teraz to może bym wchodził dopiero tam na te ruiny, bo się trochę przeliczyłem z tym, bo jak sobie tak popatrzyłem na mapie, mówię okej, przejdę się, zrobię trochę kilometrów dzisiaj. No ale jak zobaczyłem, jakie są górki, no to mówię, no trochę by mi to zajęło. A tutaj co się dzieje? Jakieś ognisko chłopaki palą. Wypalanko jakieś, i kamienie przywieźli. Chyba jakaś jednostka wojskowa, a nie, oni po prostu pomagają, widać chłopaki z wojska. Podpytałem, co to jest, no to tutaj szykują taki park dla dzieci, będzie pewnie można sobie z rodzinami przychodzić. Tam widzę jakieś postacie, no nie wchodzę dalej, bo to jeszcze nie gotowe. Zobaczcie, tutaj chłopaki Sikkim Force z wojska im pomagają. Okazało się, że to nie wojskowi, tylko leśniczy. Forest Department, tak się nazywają, u nas to się leśniczy nazywają. No ale mundury mają właśnie takie wojskowe, bo u nas leśniczego to się pozna od razu. Tu jest napisane, że jesteśmy 41 km od Parku Narodowego Kanchanjunga. No i też, żebym ja mógł tam pojechać, to też muszę specjalne pozwolenie sobie załatwić, które też nie jest aż tak łatwo załatwić. No i widoki na pewno nie miałem mieć takich, jak na tym zdjęciu były dzisiaj, no ale przynajmniej stąd ponoć bardzo dobre widoki powinny być. Lepsze nawet niż jak ja byłem w Darjeeling i w Gangtok. Bo tutaj jestem trochę bliżej jakby tego Parku Narodowego. Ale jak widzieliście, pogoda dzisiaj nie pozwoliła, więc muszą mi wystarczyć te miejsca, które odwiedziłem dzisiaj. Jestem już w mieście, zrobiłem dzisiaj 13,5 km, a myślę, że tak koło 20 bym się zmieścił, jakby mnie nie podwozili. Tutaj szerpów nie widziałem, więc butle z gazem wożą w taki sposób pozawijane. Widać, że są pełne, więc pewnie ktoś był w jakimś mieście, odebrał dopiero. Wczoraj miałem zjeść w tej knajpce, bo podoba mi się, jest bardzo lokalna. Ale wybrałem też inną na kolację, więc dzisiaj sobie tutaj zjem jakieś momosy zaraz. Zaraz zobaczę, co mają. Tutaj jeszcze jeden samochód przyjechał z butlami z gazem. Pani bierze właśnie, patrzcie. Pełna jeszcze naklejka jest. Pani już gotuje mi makaron, będzie z warzywami i taki chow mein i jeszcze do tego będzie jajko, a podpytałem jeszcze, ile ta butla kosztuje, czyli 15 000 rupii, czyli to wychodzi 66 zł. Nie wiem, ile taka butla teraz w Polsce kosztuje. A mi się wydaje, że będzie gdzieś pewnie około 80-90 zł. Szefowa zaczyna gotować dla mnie. Zamówiłem sobie z jajkami, tak jak wam powiedziałem, więc najpierw jajka będą i tam już są warzywa przygotowane dla mnie. Pani dusi coś szybko waży, para leci. Czosnek i warzywa już na patelni, na łoku. O, teraz pani nakłada makaron. Teraz tylko trochę doprawić. Pani już wie, co tam ma dać. No i zaraz będzie gotowe moje danie. Zobaczcie, jak już ładnie wygląda. Tak wygląda moje danie za 5,30, czyli 120 rupii. Do tego jest jeszcze
A co to jest? A ketchup. Myślałem, że to jakiś ostry sos. Cena ceną, wiadomo, najważniejszy smak. Choć już jadałem tutaj te nudle. Czasami są suche, a te wyglądają na dość takie mokre. Delikatne. Też są fajne, bo są dwa rodzaje tych nudli tutaj u nich. Te są takie cienkie, a są też takie grubsze i te grubsze mniej mi smakują. Naprawdę dobre danie, no i niedużo. Tak wygląda mój talerz. Porcja była spora, ale zjadłem. Bye bye. Pani tutaj młoda siedzi, obiera czosnek, wygląda na córkę, a ja już idę do pokoju, odpocznę trochę. A stare jeepy używa się do tego, że się wywozi śmieci, butelki też. Patrzcie, zaraz wam pokażę, jak on wygląda. No trochę poobdzierany. No tym tutaj już turyści nie będą jeździć, więc nadaje się do tego właśnie, do wożenia. Z przodu ten jeep też nie wygląda najlepiej. Patrzcie, poobijany, pooklejany, załadowane śmieci. Aha, kamień podstawiony, żeby nie odjechał. Okej, załadowany i pojechali chłopaki. Wpadłem jeszcze do mojego barbera, żeby się ogolić, ale widzę, że jest zajęty, więc przyjdę później. Jest, chłopaków spotkałem, tutaj przyjechali. Tu pewnie segregują swoje śmieci. Tam widzę już sporo tych butelek pozwożone. One ładnie w tym worku zapakowane. Przyszedłem po raz trzeci do fryzjera, do mojego barbera, a on ciągle zajęty. Tylko jeden tutaj strzyże. Tutaj widzę akurat podgala kogoś. No i znowu nie ma miejsca, tutaj jest kolejka, więc ja też nie będę teraz czekał. A jednak da radę teraz mnie, ale to inny, nie ten wcześniejszy. Ja już na fotelu, kolega mi teraz zakłada ręcznik, wyciągnął z szafki, więc wygląda na czysty. I ja już gotowy do cięcia. Żyleta nowa jest, jeszcze jakiś spray, może alkohol. Już raz było ogolone, teraz będzie poprawka. Teraz wykończenie jakimś brutem. O, trochę szczypie. To jeszcze kostką mnie smarował. Od razu lepiej, świeżej. Ostatnio to się goliłem chyba ze 4 dni temu. Ten, co mnie tutaj strzygł, raczej golił, to oni tutaj siedzą sobie, popijają. Ale dobra, uciekam. Pokazuję, że to... Thank you. Miałem iść na kolację w to samo miejsce, gdzie byłem wczoraj, ale po drodze jeszcze zobaczyłem fajną knajpę. Patrzę, tutaj gotują, widać, jak oni to robią. Więc mówię, sprawdzę menu, sprawdziłem, no już zamówiłem, więc zostaję tutaj. Nie będę musiał też pedałować, w sumie tam jeszcze z kilometr miałem. A już wam pokazuję, w jakiej kuchni zamawiam. Tutaj właśnie, jak wam mówiłem, że można oglądać przez szybę. Ale szyba trochę brudna, więc ja pozaglądam tutaj. Widzę, że jest ktoś w kolejce, więc podejrzewam, że jeden ten wok będzie mój. A tak wygląda kuchnia, przygotowanie tego jedzenia. No trochę burdel mają. Tamte dania nie były dla mnie, te już się upewniłem, to będzie moje. O, łycha grevi. Moje danie tam chłopaki dopieszczają, we dwóch to robią. No i kolega tutaj będzie mi robił naan bread. Naan bread będzie z piekarnika, nie będzie z tego pieca tandoori. Mój placek gotowy? Nie, jeszcze nie. Mój placek gotowy, oni tutaj fajnie robią, bo ten wkłada, ten wyciąga, ten smaruje, także dzielą się pracą porówno. O, ten placek dość spory. Jak już wiecie, lecę do Polski i to jest najlepszy rum kawowy, jaki piłem. Ogólnie jakoś smakowy rum, no rewelka, dlatego biorę takie 3 większe i 2 mniejsze butelki. Taka mała kosztuje 9 zł, a ta duża 18. A ta mała ma 180 chyba mililitrów, tak, 180, a ta ma 375. A biorę ten alkohol tutaj w Sikkim, jeszcze nie wyjeżdżam z Indii, ale biorę go tutaj, tylko dlatego, że jakbym chciał go kupić powiedzmy jutro już wyjadę z Sikkim, będę w Bengalu Zachodnim, no to na jakichś tam alkoholach 30-40, nawet do 50% więcej będę płacił, bo tutaj jest podatek niski na alkohol.